Siema, Sybil Extreme Vocal i Pig Squeal oraz inne zwierzęce pojebane dźwięki. Jeśli miałbym opisać technikę Pig Squeal najkrócej jak się da, powiedziałbym, że to straszne gówno. Nie, żartuję. Grindcore jest dosyć pojebanym gatunkiem muzycznym, dlatego ten odcinek też raczej nie będzie zbytnio zrównoważony, ale postaram się utrzymać meritum, żeby to wszystko miało raczej sens większy dla Was, aniżeli mniejszy. Tak już na poważnie, jeśli miałbym opisać technikę Pig Squeal najkrócej jak się da, to powiedziałbym tak. Usta w dzióbek, bez wysuwania żuchwy do przodu, podparcie i po prostu fry scream na podwiniętym języku, który niemal że dotyka podniebienia, albo może być tak podwinięty, że jakby delikatnie niemal opiera się o nasze dolne zęby. A teraz powiemy to samo, tylko jakby rozłożymy to bardziej na czynniki pierwsze. Dzisiaj będziemy mówić o technice na wydechu, ponieważ fonacja, emisja głosu, niezależnie od techniki, czy jest to mowa, śpiew, czy growl, czy innego rodzaju darcie mordy, jest najbardziej naturalna na wydechu. Nikt nie mówi na wdechu, nikt nie śpiewa normalny, ani nawet pojebany, ale dobry technicznie tego nie robi na wdechu. Dlatego nie widzę sensu w tym, aby jakąkolwiek inną technikę wokalną wykonywać na wdechu. Nie jest to naturalne, nie jest to zdrowe i bardzo łatwo sobie uszkodzić struny głosowe, zwłaszcza, że Pig Squeal sam w sobie jest na tyle ściśniętym dźwiękiem, na tyle skompresowanym, że sam w sobie nieprawidłowo wykonany może uszkodzić nasz aparat fonacyjny, a co dopiero mówiąc, jeśli robimy to w nienaturalny, trochę sprzeczny z matką naturą sposób. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Pig Squeal opiera się o technikę fry scream, dlatego każdej osobie, która chce opanować Pig Squeal oraz inne animalistyczne, być może bardziej popierdolone dźwięki, polecam właśnie zaznajomić się i opanować przynajmniej w podstawowym stopniu właśnie technikę fry scream. Fryem jednak to, co ma decydujący wpływ na charakter i brzmienie Pig Squeala, jest to, w jaki sposób pracujemy naszą jamą ustną, czyli generalnie w jaki sposób układamy nasze usta, nasz język, a nawet nasze podniebienie. Jednak zanim zabierzemy się w ogóle za wydawanie z siebie jakichkolwiek dźwięków, ważne jest to, żeby wziąć niewielki wdech, żeby nie przesadzić z ilością powietrza, bo więcej nie znaczy wcale mocniej. Fry scream potrzebuje raczej niewielkiej ilości powietrza, żeby brzmiał wyraziście, żeby brzmiał mocno i żebyśmy mogli trzymać długie, bardzo wyraziste dźwięki, dlatego nabieramy niewielką ilość powietrza, na przykład szybki, głęboki wdech, w cudzysłowie, do naszego brzucha. Kolejny krok to po prostu wyprowadzenie podparcia oddechowego. Podparcie oddechowe to takie uczucie, które na przykład towarzyszy syczeniu. Wtedy działa nasza górna partia mięśni brzucha, mięśnie między żebrami oraz mięśnie na dole pleców. To razem powinno stworzyć taką dosyć zwartą, jednak elastyczną strukturę właśnie z naszego brzucha, dzięki czemu dźwięki, które z siebie będziemy wydawać, będą pochłaniać mniej energii, nie będą nas ścierać, a będą przy tym brzmieć dużo mocniej. Czyli nabieramy niewielką ilość powietrza, wyprowadzamy podparcie, które trzymamy od samego początku do samego końca, a może i nawet jeszcze dłużej niż trwa sam dźwięk. Kolejnym elementem jest to, żeby ułożyć właśnie nasze usta w taki delikatny dzióbek. Podczas układania naszych ust w tak zwany dzióbek powinniśmy unikać wysuwania naszej żuchwy do przodu. Nasza żuchwa powinna pozostać w neutralnej pozycji, ewentualnie możemy ją wycofać do niższych dźwięków, jednak nigdy nie powinna wędrować do przodu. Kiedy naszą twarz zdobi już przepiękny dzióbek, możemy przejść do tego, w jaki sposób układamy nasz język. Pierwszym sposobem, z którego ja korzystam, jest podwinięcie języka
w taki sposób, jak gdybyśmy chcieli nim dotknąć naszego podniebienia twardego. Drugim sposobem jest to, aby podwinąć nasz język w taki sposób, jak gdybyśmy chcieli jego końcówkę oprzeć o nasze dolne zęby. Po prostu ułatwia to zniekształcenie dźwięku i nadanie mu bardziej takiej piskliwej, przesterowanej formy. Istnieją setki sposobów na to, jak układać nasz język i każdy z nich, pod warunkiem, że nie powoduje dyskomfortu, czy nie jest źródłem zdzierania się dla nas, każdy z tych sposobów może być po prostu dobry. Dlatego zachęcam do wszelkiego typu eksperymentowania. Podsumowując, do tej pory bierzemy niewielki haust powietrza, wzbudzamy nasze podparcie do pracy, układamy nasze usta w dzióbek. Kolejnym elementem jest to, żeby podwinąć nasz język i dalej przechodzimy do wydobycia z siebie fry screamu i najlepiej jest to zrobić na sławetnym, już wręcz legendarnym bri bri albo oui francuskim lub też po prostu na samogłosce i. Będzie to brzmieć mniej więcej tak. I w ramach podsumowania cały proces jeszcze raz krok po kroku. Niewielki haust powietrza, podparcie, usta w dzióbek, trzymając naszą żuchwę w naturalnej lub lekko wycofanej pozycji. Podwinięcie naszego języka. No i fry scream na dźwięku bri, oui albo po prostu samogłosce i. Przy tym wszystkim najważniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać, którą trzeba obserwować, jest to, czy nasze gardło jest zrelaksowane, czy nasza krtań się nie zaciska, czy nie wędruje do góry, czy po prostu nie zdzieramy się. Chodzi o to, że pig squeal jest dosyć takim mocno skompresowanym dźwiękiem i kiedy wydobywa się go w niewłaściwy sposób, bardzo łatwo jest zacisnąć właśnie nasze gardło, ścisnąć naszą krtań, co prowadzi do tego, że bardzo łatwo jest sobie uszkodzić głos, a przynajmniej ostro się zedrzeć. I często jest to bardzo zdradliwe, ponieważ w trakcie treningu, w trakcie próby czy też koncertu, wydając z siebie często niezdrowe, bardzo forsowne dźwięki, nie czujemy tego w czasie rzeczywistym, ale kiedy aktywność wokalna dobiega końca, mija na przykład godzina albo i mija nawet cały dzień, przychodzi taki moment, w którym po prostu dopada nas jak łokieć na mordę podczas ustawki, zmęczenie albo po prostu nasz głos już nie brzmi tak jak brzmiał dzień wcześniej i zastanawiamy się, jaki jest powód. Przecież wczoraj czułem się dobrze, wczoraj dobrze napierdalałem, wszystko zajebiście brzmiało, dzisiaj nic mnie nie boli, no wszystko jest ok, tak by się mogło wydawać. Jednak nasze struny głosowe potrzebują dużo więcej czasu na regenerację, ponieważ spuściliśmy im bardzo ostry, bezlitosny wpierdol. Dlatego jeszcze raz ostrzegam, róbmy to wszystko z głową, obserwujmy, czy po prostu nasze gardło jest zrelaksowane, czy jest otwarte i czy po prostu się nie zdzieramy. Jeśli te warunki są spełnione, to nie są nam straszne, nawet najbardziej popierdolone, chore i wręcz dla większości ludzi niewyobrażalne dźwięki. No i tym akcentem kończę odcinek na dzisiaj. Mam nadzieję, że okaże się to dla Was pomocne. Ja nie jestem jakimś mistrzem, ani też zwolennikiem pig squeala, ale coraz więcej osób do mnie po prostu pisało, abym nakręcił o tym materiał, dlatego przysiadłem nad tą techniką, rozbiłem ją na czynniki pierwsze, nauczyłem się jej nieco bardziej porządnie, czego efektem jest po prostu ten film, który mam nadzieję, że będzie dla Was pomocny. Okej, to by było na tyle. Pozostańcie ekstremalni, napierdalajcie, no i miłość, skurwysyny.